Hej, tu Seba, zapraszam na materiał, jak wykonałem napęd do nadziewarki, do kiełbas oraz do śrutownika z przyciskiem nożnym oraz na baterię. Do napędu nadziewarki wykorzystam silnik od wspomagania Renault Clio 2. Ten sam silnik wykorzystałem również już kilka lat temu do napędu śrutownika, więc analogicznie korzystając z tego filmiku można sobie też zrobić taki silnik właśnie do napędu do śrutownika, a ja w tym przypadku, jak już wspomniałem, to będzie wykorzystany do napędu do nadziewarki. Jednak procedura jest bardzo zbliżona. Na początek musimy rozbroić te wszystkie elementy, które są zbędne. Taki silnik wspomagania bez problemu dostaniemy na większości aukcji czy tam portalów ogłoszeniowych. W cenie ja już widziałem, że one się nawet zaczynają od 40 zł do 100. Ja chyba za swój dałem około 60 zł. Należy zwrócić uwagę, żeby były wszystkie elementy, zwłaszcza oprócz tego silnika, żeby też był ten element, taki wałek kardana czy przegub kardana, no bo on nam później posłuży, zobaczycie, do połączenia z nadziewarką. Ten czarny kabel, który tutaj widzicie z tą wtyczką, właściwie on jest zbędny, nie wiem do czego był wykorzystywany, być może jakiś dodatkowy system monitorowania. Ja ten element po prostu odcinam. Ewentualnie myślałem, żeby w tej pudełeczku zrobić tam jakiś wyłącznik, ale stwierdziłem, że to nie ma większego sensu. Żeby usunąć ten kawałek wałka, tu musimy wybić taki czpień blokujący. Ja starałem się to zrobić takimi wybijakami, no ale wybijaki z dyskontu spożywczego to, jak widzicie, są takiej jakości, że szkoda gadać. Jednak udało się to w końcu wybić. No, trochę mnie to pracy kosztowało. No, ale musimy się tego elementu też pozbyć. No, on tutaj nie jest potrzebny. Stanowi taką, powiedzmy, dodatkowe obciążenie. No i w sumie dużo miejsca zajmuje. No, ale tu widać, że da się wybić. No. No jak już usunęliśmy ten element, no to będziemy mogli przyciąć ten korpus, który wcześniej osłaniał ten wałek, tak żeby tylko tam fragment, żeby po prostu to zabezpieczyć, żeby to działało sprawnie. Tak jak wspomniałem, w taki sam sposób już kilka lat korzystam z identycznego silnika, właśnie w identyczny sposób robionego przy śrutowniku. Tutaj tą budowę po prostu sobie skracę Dremelem, ona jest aluminiowa, więc w miarę to sprawnie i szybko tutaj poszło odcięcie tego fragmentu i przykręcimy po prostu. No tam będzie wystawał ten wałek obrotowy, no ale to niczym nie będzie przeszkadzało, że on nam się kręci. No i możemy przejść teraz do przetestowania, czy ten silnik w ogóle działa. Tutaj użyłem termokruczliwych z cyną słonek. No i używam też połączeń takich do gniazdka samochodowego, takiego zapalniczki. Wszędzie to poużywam, jest o tyle wygodne, że potem można to sobie dowolnie spiąć. No i teraz tak, jeżeli chodzi o zasilanie, to można użyć jakichś zasilaczy. Z tego co pamiętam, to chyba zasilacze od Xboxa 12V też mogłyby napędzać taki silnik. Ja natomiast sobie skonstruowałem już jakiś czas temu właśnie do śrutownika ze starej, popsutej ładowarki taki napęd na baterię od wkrętarki. Mam tutaj obroty prawo-lewo oraz regulator prędkości. Przyda się to na pewno obroty lewo-prawo, czyli do góry, na dół oraz prędkość nadziewania kiełbasy. W środku po prostu w tej ładowarce uszkodzonej jest zamocowany taki moduł. Można gdzieś tam dostać taki element gotowy na aukcjach. Od razu też przygotowuję sobie przycisk nożny. Tu widzicie, są 3 śrubki, które nam odpowiednio będą tutaj ustawiać. Czyli śrubka pierwsza dajemy tam zasilanie i śrubka druga działa w ten sposób, że jeżeli naciśniemy, to jest uruchomiona. Śrubka trzecia działa odwrotnie, czyli cały czas jest napięcie, a jak wciśniemy przycisk nożny, no to wtedy jest rozłączenie. Nam będzie potrzebne połączenie zasilania do pierwszej i drugiej śrubki, czyli w momencie, kiedy nie naciskamy przycisku nożnego, maszyna nam nie działa, silnik nam się nie obraca, a kiedy naciśniemy, będzie silnik się obracał, nadziewarka będzie jechała w dół lub w górę, w zależności od tego, jak ustawimy. No i tutaj też oczywiście stosuję złącza samochodowe, zapalniczkowe tak zwane. One są wygodne. Dodatkowo to złącze jeszcze w środku ma wbudowany bezpiecznik 15A, który tutaj w tej maszynie wystarczy, a gdyby nam się coś zblokowało, no to po prostu bezpiecznik się przepali. No i takie połączenia są dosyć, tak jak wspomniałem, wygodne i szybkie. Alternatywą jest to, że ja bym mógł sobie na przykład z tej nadziewarki korzystać w plenerze, korzystając z samochodu, zasilania samochodowego na przykład.
No to jest zasilacz tutaj, akurat bateria daje 18V, ale te silniki są tak zrobione, że one spokojnie i nawet pewnie przy 24 by działały, więc 12, 18, dużej różnicy nie ma. Razem z silnikiem dostaliśmy taki przegub Cardana, czy wałek Cardana. To było razem właśnie z silnikiem i to możemy wykorzystać do połączenia nadziewarki i silnika. W podobny sposób też wykonałem połączenie przy śrutowniku. Tu odcinamy po prostu na odpowiednią długość, to będzie tam około 2 cm, żeby był ten trzpień. I co się okazuje, że ta średnica środka tego tutaj wałka pasuje prawie idealnie do tutaj tego trzpienia, do wajchy, do nadziewarki. Ma on 15 mm, a ścianki tego wałka, tutaj Cardana wyjścia, mają około 2 mm grubości, więc da się je nagwintować. No, idealnie pasuje. Nawierciłem tutaj takie 3 otworki, które mniej więcej się pokrywają z tymi wyżłobieniami na tym trzpieniu do wajchy od nadziewania. No i te otworki sobie nagwintowałem na rozmiar 4 mm, M4 i użyłem takich śrubek blokujących, właśnie one tam są tam na imbus, 3 takie śrubki i tak, żeby one pasowały w te bruzdy, które są na tym wałku, który tam jest właśnie do rączki do obracania. Tu możecie zobaczyć właśnie i sobie po prostu kluczem imbusem po prostu sobie dokręcam i to już powinno być w miarę ok. Tutaj to dzięki temu, że to jest taki wałek Cardana, to nie musimy mieć tego idealnie zrobionego, że ten wałek Cardana nam daje trochę marginesu, tak powiedziałbym, że błędu, jeżeli chodzi o zamocowanie tego silnika. Typ nadziewarki jest o tyle fajny, że ma 2 przełożenia tutaj na tą korbę. Jest jedno przełożenie szybkie, które bardzo szybko pozwoli nam do góry podjechać lub zjechać niżej, jednak ono ma dużo mniej siły, natomiast przełożenie wolne, to drugie, do którego podłączymy silnik, ma dużo więcej siły, ale schodzi bardzo powoli. Bardzo fajnie, że ta nadziewarka ma takie przełożenia, no to też by ułatwiło nawet bez silnika nabijanie kabanosów, czy w ogóle czegokolwiek, więc tego typu nadziewarki są dużo lepsze właśnie z przekładnią. Do przymocowania silnika użyję takiej blachy nierdzewnej 2 mm, to jest 10 cm na 100 cm i ja po prostu ją sobie dognę w taki sposób, żeby stworzyła mi uchwyt. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. W przypadku śrutownika było to o tyle prostsze, że po prostu, jak tam mam na sklejce, użyłem takiego złącza ciesielskiego chyba, z marketu budowlanego, też nawierciłem po prostu otwory i tam to zamocowałem. Tutaj wymyśliłem, że zrobię to po pierwsze z blachy nierdzewnej, no bo będzie się to estetycznie prezentowało z całą nadziewarką. No jedyny problem jest taki, że no 2 mm, myślę, że 1,5 mm czy 1-2 mm też by starczyło. Ja już zamówiłem 2 mm i musiałem po prostu tylko na zaginarce sobie ten element dogiąć w 2 miejscach, tak żeby mi stworzył taki, no nie wiem, literę U, czy jak to tam nazwać. Po prostu musiałem w ten sposób dogiąć. No i tu widzicie, już mam podoginane i tak się to będzie prezentować. Oczywiście ja sobie muszę jeszcze dociąć tą blachę, ale to za chwilę. No i w tej chwili wiercę, najpierw wierciłem sobie tam wiertłem 4 mm, a następnie chyba 3 wiertłami stopniowymi, no trochę mi to zajęło, no bo blacha 2 mm, do tego nierdzewna, więc no tu po prostu to rozwierciłem do tych 24 mm. No i też takie 2 otwory 8 czy 10 mm na śruby mocujące. Tutaj za chwilę zobaczycie, w jaki sposób ten silnik będzie zamocowany. Ze silnikiem a tą blachą dałem podkładki sprężynujące po 2, tak żeby zachować odpowiedni dystans silnika od blachy. O właśnie, tutaj mam 2 śruby mocujące, no i ten silnik jest tutaj zamocowany. No i tutaj już sobie wstępnie przykręciłem ściskami stolarskimi, tak żeby wyznaczyć, gdzie będę miał śruby mocujące ten element. No i też nawierciłem otwory, jak wspomniałem wcześniej. Szlifierką tutaj kątową docinam na wymiar, bo już mam wszystko pomierzone. Wyszło mi około 30 cm każdy z tych elementów bocznych i 12 cm ma ta płytka, gdzie będzie przykręcony silnik. Czyli gdzieś potrzebuję tak naprawdę 80 cm na 10, by po prostu starczyło, żeby to zamocować. Użyłem wszędzie śrub M8 na 12 mm, nierdzewne, z podkładkami sprężynującymi. No i tak finalnie wygląda przyłączenie silnika tutaj do nadziewarki. Działa to spoko. Już teraz będę mógł bez
męczenia się z korbą, nadziewać sobie zwłaszcza kabanosy, które naprawdę ciężko się robiło na tej starej nadziewarce, a tutaj ta z napędem po prostu będzie robiła robotę. Jak widzicie, kabanosy już zostały wykonane, materiał mam zgrany, więc się montuje. Zostawcie subskrypcję, żeby zobaczyć następny materiał, na którym właśnie zrobię testy tej nadziewarki na kabanosach, na bardzo małym lejku 12. Zobaczycie, jak się to fajnie sprawuje.